Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Tak jest. Witam Cię serdecznie, Marku, po raz kolejny. Witamy wszystkich naszych słuchaczy. Mi się wydaje, że Marka nie muszę przedstawiać, bo oczywiście Tradycyjny dzień dobry wieczór. już znacie Marka z wielu naszych spotkań. Tutaj też pojawi się ikonka taka dzielona mojego i kanału Marka, więc zachęcam, żeby tam odwiedzać. No i żeby troszeczkę sobie pooglądać, co tam u niego na kanale jest, a dzieje się bardzo dużo rzeczy. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki ciekawy temat. Temat brzmi: jak współczesna nauka jest gotowa zmierzyć się z hipotezą, że ludzkość mogła nie być sama w kluczowych momentach swojej prehistorii. I poprosiłem Marka, żebyśmy sobie troszeczkę na ten temat porozmawiali, bo jest to, wydaje mi się, dosyć ciekawy temat. Pierwsze pytanie, wiesz, Marku, mam do Ciebie takie: czy współczesna nauka, Twoim zdaniem, odrzuca hipotezę obecnych w prehistorii z powodu braku dowodów, czy raczej bardziej bym powiedział z obawy przed podważeniem tego obowiązującego paradygmatu? Jak Ci się wydaje? To najpierw krótka odpowiedź, ale ona będzie wymagała troszeczkę, żeby ją rozbudować. Krótko to oficjalnie nauka głosi, że z powodu braku dowodów empirycznych, bo nauka operuje zasadą falsyfikalności. Udało się wymówić bez problemów. Wymaga po prostu jakichś takich jednoznacznych dowodów, powtarzalnych danych i one muszą mieć charakter materialny. Tego wymaga nauka. Mhm. Ale to była wersja oficjalna. Wersja nieoficjalna mówi o tym, że tak naprawdę naukowcy i nauka boją się tak zwanej stabilności paradygmatu. Bo zaraz powiem o tym paradygmacie, bo to jest dosyć istotna rzecz, ale najpierw jeszcze dokończę. Taka hipoteza ingerencji obcych, ona podważa właściwie fundamenty wielu nauk, takich jak na przykład archeologia, antropologia, historia cywilizacji. Więc paradygmat jest zagrożony. A teraz do tego paradygmatu przejdźmy, bo to jest jakby istota tego, co się wokół nas dzieje i tego, co się dzieje z nauką. My bardzo często mamy takie wrażenie, że świat się dzieli na naukę, która odpowiada na wszystkie pytania i na wszystkich oszołomów, którzy. Nie, to nieprawda jest, po prostu nieprawda i zaraz postaram się to Państwu pokazać, dlaczego tak nie jest. Otóż mamy do czynienia z tak zwanym mechanizmem kunowskim, ale to nie od Kuny pochodzi, tylko od pana, który miał na imię Thomas, a nazwisko Kun przez nieme H, Kuhn.
Kuhn. On w latach 60. na początku wydał taką książkę, która opowiadała o tym, mówiła o rewolucji, znaczy o strukturze rewolucji naukowych. I on odwołał się do tego, że radykalne hipotezy, no taką radykalną hipotezą jest chociażby hipoteza paleoastronautyczna. Takie radykalne hipotezy są zwykle odrzucane przez naukę. Tak długo nauka je odrzuca, tego rodzaju hipotezy, aż nie zgromadzi się, tu cudzysłów, krytyczna masa anomalii, które są niemożliwe do zignorowania. Znaczy, rozumiecie Państwo, nauka nauką, ale co jakiś czas pojawia się doniesienie, mniej lub bardziej udokumentowane, że coś jest inaczej. I dopóki tych doniesień jest mało, dopóty nauka je ignoruje, jak już przestaje móc ignorować, to coś się zmienia i o tym, co się zmienia za chwilę. Ten mechanizm, który opisał Thomas Kuhn, on tak naprawdę rozwija się w dosyć długiej perspektywie. To nie jest tak, że dziś jest tak, a jutro już jest inaczej. Zresztą to nie jest żadne formalne prawo, na przykład nie ma prawa Kuhna, który mówi o tym, że coś ulega zmianie. To jest raczej skrót myślowy, który opisuje cykl życia, no właśnie, cykl życia paradygmatu naukowego. Bo Thomas Kuhn był historykiem i filozofem nauki. Tak jak powiedziałem, napisał książkę, która wyszła na początku lat 60., Struktura rewolucji naukowych. I on zaproponował taki oto opis nauki jako pewnego nieciągłego procesu, który jest oparty na skokowych zmianach myślenia. Ja wiem, to jest wszystko jeszcze zupełnie niejasne, to ja teraz będę drążył temat. Czym jest paradygmat? Otóż to jest kluczowe pojęcie dla nauki. Bardzo często słyszycie Państwo, że coś się mieści albo nie mieści we współczesnym paradygmacie naukowym. Paradygmat to jest zestaw podstawowych, uwaga, założeń o świecie. A zatem robimy jakieś założenia. Nauka nie jest w pełni obiektywna, robi pewne założenia. To jest też zestaw obowiązujących teorii, metod badawczych, języka pojęciowego, wszystko to, co uznaje się na przykład za rozsądne pytanie, za poprawną odpowiedź. Bo spotkaliście się Państwo bardzo często z czymś takim, no nie, no takich pytań nie można zadawać, to bzdury są oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście parodiuję trochę odpowiedzi naukowców, ale z tym się Państwo możecie zetknąć. No na przykład słyszycie o 3 i Atlas. Ktoś mówi, nie, no w ogóle nie rozmawiajmy o tym, że to mógłby być statek kosmiczny. Bo jeszcze nie rozmawiamy o tym, czy to jest statek kosmiczny. Na razie proponujemy rozmowę o tym, czym mógłby nim być. Nie, nie. O tym, proszę pana, nie będziemy rozmawiać, bo ja jestem poważnym naukowcem. Wróćmy do tego mechanizmu Kuhna, bo on nam dużo wyjaśni w kontekście tego, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać. Więc mamy pierwszy etap, to jest tak zwana normalna nauka. Cokolwiek to oznacza. W jej ramach badacze pracują wewnątrz obowiązującego paradygmatu. Wszyscy są zblatowani, wszyscy mrugają do siebie i mówią tak, my wiemy jak jest. Nikt nie kwestionuje podstaw, wszyscy rozwiązują rodzaje łamigłówek. To znaczy wiemy dokąd zmierzamy i my tylko tu chcemy zobaczyć jak to wygląda. Wszelkie anomalie w ramach tej normalnej nauki zrzucane są na karb na przykład błędu pomiarowego, braku danych, jakichś problemów technicznych. Ale, i to jest drugi etap, anomalie zaczynają narastać. Staje się ich coraz więcej i ciężko jest zrzucać już na to, o czym mówiłem przed chwilą. Pojawiają się jakieś obserwacje, których nie da się wyjaśnić w jakiś łatwy bardzo sposób, i to początkowo jest ignorowane. Zobaczcie Państwo, to nauka w tej chwili robi. O pewnych tematach nie rozmawiamy, to w ogóle nie istnieje. Na początku rzeczywiście to jest ignorowane, albo jest jeszcze jedna metoda reinterpretowane. To znaczy, owszem, widzieliśmy coś dziwnego, ale my Wam wytłumaczymy w ramach starego systemu naukowego, jak to wygląda.
Czyli tak naprawdę orientujemy się, że pojedyncza anomalia nic nie zmienia, nic nie zmienia. Ale wraz z przyrostem tych anomalii pojawia się kryzys. Jeśli ich jest coraz więcej, nie da się tego tak łatwo wytłumaczyć, bo co się dzieje? Spada zaufanie do paradygmatu. Ludzie coraz częściej mówią, no jak? Naukowcy mówią, że jest tak i tak, ale my widzimy, że jest inaczej. Więc pojawiają się alternatywne koncepcje. No i czwarty etap, rewolucja naukowa. Wyłania się, no co się wyłania? Nowy paradygmat, który lepiej wyjaśnia te anomalie, które były, porządkuje dane, zmienia język opisu świata, ale zwróćmy uwagę, to jest paradygmat, czyli znowu zamykamy się w pewnej skorupie i zaczynamy świat tłumaczyć na nowo, ale jednak w ramach pewnego systemu. To jest na przykład los mechaniki kwantowej, którą początkowo uważano za kompletną bzdurę, ale później jednak ona stała się obowiązująca, w każdym razie weszła do paradygmatu. No i ten nowy paradygmat staje się oczywisty. Poprzedni bywa skrytykowany. Mhm. Nie, tak nie można myśleć, to było naiwne i ten cykl zaczyna się od nowa. A więc żeby skrócić, zauważcie Państwo, że z tego, co powiedziałem, a właściwie z tego, co powiedział Kuhn, wynika bardzo prosta sprawa. Nauka, chociaż bardzo by chciała być postrzegana jako obiektywna w pełni, ona też do pewnego stopnia jest relatywna. Tam jest pewien relatywizm. I odnosząc to do Twojego pytania, no dzisiaj mówienie o zaawansowanych cywilizacjach sprzed epoki kamienia albo odwiedzinach kosmitów, no to nauka dzisiaj tego nie przyjmuje. Ale coraz więcej jest anomalii, coraz więcej jest tych elementów, które podważają ową pewność nauki, i myślę, że stoimy za niedługo przed takim troszeczkę przewartościowaniem. I tylko chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz. Ten kunowski mechanizm, on nie mówi, że każda, cudzysłów, herezja ma rację. On mówi tylko tyle, że nauka ma pewną taką strukturalną skłonność do obrony za wszelką cenę obowiązującego obrazu świata. I robi to tak długo i z takim zaangażowaniem, i w każdym razie tak długo, dopóki nie stanie się to niemożliwe. I no, z tego, co powiedziałem, wynika, że nauka dzisiaj, jest kilka powodów, dla których nauka tak się troszeczkę otrząsa z tej tematyki, o którą pytałeś. No właśnie, tylko teraz wiesz, gdzie przebiega granica między tym zdrowym sceptycyzmem naukowym, a dogmatyzmem, który w jakiś tam sposób blokuje badanie tych niekonwencjonalnych hipotez. Według mnie to jest dosyć prosta odpowiedź, bo czym jest sceptycyzm? To jest krytyczna analiza, ale jest ważny element. Przy zachowaniu otwartości. A zatem zakładamy, jeśli jesteśmy sceptyczni, Mhm. to zakładamy możliwość błędu zarówno w hipotezie, jak i w tym modelu, który obowiązuje. I to jest zdrowe. Sceptycyzm moim zdaniem jest zdrowy, a dogmatyzm, który bardzo często współczesna nauka reprezentuje z racji starego paradygmatu, który się jeszcze nie przewrócił. Otóż dogmatyzm to jest odrzucenie a priori takiej hipotezy, która się nauce wydaje niewygodna. Nie, bo nie. Troszeczkę tak to wygląda. I wtedy następuje dogmatyzm, gdy jakiś temat uznaje się za niemożliwy. I to zanim podejmie się jakiekolwiek badania. No to wtedy jest bardzo źle. Ta granica, o której powiedziałem, te różnice, one nie są tak y, bardzo formalnie zaznaczone. Ale myślę, że można powiedzieć, że ta granica przebiega tam, gdzie przestajemy zadawać pytania, a właściwie naukowcy mówią, że oni już nie muszą zadawać pytań, bo oni wiedzą. I zamiast zadawać pytania, to zaczynają bronić status quo. I to jest moim zdaniem
obraz współczesnej nauki. Zajrzyjcie Państwo na kanały popularyzujące naukę, czy to doktora z TikToka, czy kilka innych takich kanałów. O czym ci ludzie tam najczęściej mówią? O obowiązującym paradygmacie naukowym. A kiedy zaczynają się wypowiadać na te tematy, no nazwijmy je tematami z pogranicza, to natychmiast niemal odwołują się właśnie do paradygmatu. Oj, to chyba nie powinno tak działać. No właśnie, natomiast wiesz, jak ci się wydaje, czy anormalne odkrycia archeologiczne, na przykład jakieś odkrycia archeologiczne, które nie pasują do tej epoki przykładowo, twoim zdaniem są rzetelnie badane, czy są bardziej raczej zamiatane pod dywan? Ja tak do końca nie wiem, nie żyję na co dzień w środowisku naukowym, szczególnie z tych dziedzin, o które pytasz, ale śledząc różne wydarzenia, które mogłem śledzić, to mam wrażenie, że część z tych odkryć bywa, padło już to słowo, reinterpretowana w ramach istniejących modeli. Jak to się robi? No na przykład w historii mówi się, robi się coś takiego jak korekta datowania. Mówi się, nie, to nie jest aż tak stare, albo to powstało trochę później. Mówi, robi się też reinterpretację poprzez zmianę albo reinterpretację funkcji, jaką spełniał na przykład odkryty obiekt. To chociażby, pamiętacie Państwo to ogniwo, które gdzieś tam w muzeum w Bagdadzie było przechowywane. Mhm. Na początku się wydawało, że ojej, no mieli elektryczność. Później to naukowcy powoli zreinterpretowali i nagle wyszło, że to nic dziwnego, że oni mieli ogniwo elektryczne. Ja nie wiem, jak jest i to w przypadku ogniwa, i w przypadku wielu innych rzeczy. Tego nie wiem. Wiem natomiast, że tego rodzaju zjawisko występuje. Więc reinterpretacja. Więc reinterpretacja, ale nie tylko. Nie tylko, bo część z tak zwanych problemów trafia do szuflad naukowców. Jeśli jakiejś anomalii nie da się wyjaśnić w sposób prosty, jakiś taki bardzo przystępny, przekonujący, może to jest lepsze słowo, to one bywają albo marginalizowane, albo po prostu usuwane z przestrzeni tej ogólnej. Znaczy gdzieś tam spychane na margines, a może ludzie zapomną. Taka postawa znowu nie prowadzi do zmiany paradygmatu. I powiem tak, dopóki te wszystkie odkrycia nie stworzą jakiegoś powtarzalnego wzorca, który będzie spójny, który będzie w stanie obalić stary paradygmat, to dalej będziemy się bujać z taką oto sytuacją, że będą ludzie, którzy odwoływać się będą do właśnie do teorii paleoastronautycznych, przytaczając różne argumenty, a i tak nauka będzie mówiła bzdury, bzdury, bzdury. My, co prawda, nie potrafimy wyjaśnić, jak jakaś na przykład potężna budowla została wzniesiona, albo próbujemy to wyjaśnić w sposób, który u niektórych po prostu wzbudza śmiech. Nie wiemy, jak to zbudowano, ale to na pewno nie byli kosmici. Już z tego, co mówię, łatwo wyłowić, że to nie jest do końca poważne. No tak, masz rację. Słuchaj, jak bardzo presja środowiska akademickiego i grantów, które są rozdawane, Twoim zdaniem wpływa na to, jakie pytania wolno albo nie wolno dzisiaj stawiać naukowcom? No ja myślę, że ten mechanizm jest bardzo prosty. Częściowo już zdradziłeś go w pytaniu. System rozdawania grantów, moim zdaniem, to nie dotyczy tylko Polski, dotyczy świata, jest do pewnego stopnia chory. Chory, ponieważ preferuje projekty bezpieczne. Możemy to bezpieczne wstawić w cudzysłów obojętnie. To takie projekty, które mieszczą się w głównym nurcie, bo wszystkie inne
powodują ryzyko. To ryzyko to jest ryzyko na przykład reputacyjne. No, ktoś się zajmuje pograniczem nauki. Tak to bywa często określane. I to działa tak naprawdę odstraszająco na naukowców. Lepiej być w głównym nurcie, bo po pierwsze pieniądze lepsze, a po drugie, no nie przylepia się do człowieka to, że się zajmuje jakimś pograniczem, że zakładać musi czapkę foliową i tak dalej, i tak dalej. Zajmowanie się tematami kontrowersyjnymi tak naprawdę we współczesnej nauce może powodować marginalizację danego uczonego. I tu się natychmiast niejako pojawia efekt autocenzury. Badacze, naukowcy często nie wiedzą, często nie tylko nie wiedzą, oni nie są pewni tego, dobrze powiem, nie wierzą, że zostaną wysłuchani, że to zostanie obiektywnie przeanalizowane. Oni wiedzą, że nie ma czegoś takiego we współczesnej nauce jak obiektywne spojrzenie. Nie chcą zadawać publicznie pytań, bo wiedzą, że w ten sposób będą się przeciwstawiać, i tu znowu to samo słowo, obowiązującemu paradygmatowi. To jest moim zdaniem coś, co współczesną naukę po jakiejś części zabija, bo nauka zrodziła się z ciekawości świata, z próby jego wytłumaczenia. I kiedy my dzisiaj słyszymy odpowiedzi w stylu: my wiemy, jak jest, i nie zadawajcie takich dziwnych pytań, ponieważ one są niepoważne. Nie można dopuszczać niczego innego poza tym, co my wiemy, a to, co my wiemy, mieści się w ramach paradygmatu. Troszkę mam wrażenie, że jest to coś zamkniętego. Krążymy w takich tunelach i cały czas wracamy w to samo miejsce. No właśnie, czy brak dowodów jest dowodem braku, bym powiedział, zwłaszcza w kontekście prehistorii, z której zachował się jedynie, bym powiedział, ułamek materialnych śladów? Jak ci się wydaje? Ja bardzo często w swoich audycjach powtarzam to hasło, które przed chwilą wygłosiłeś, czyli że brak dowodu nie jest dowodem braku. Co prawda w internecie można znaleźć różne wygibasy myślowe mówiące o tym, że na przykład nie udowadnia się negacji, czyli na przykład jeśli ktoś wierzy w coś bardzo gorąco, ale nie ma na to dowodów, a ja mówię, że tego nie ma, to ja nie muszę udowadniać, że tego nie ma, ale ty masz udowodnić, że to jest. No na przykład zostańmy przy paleoastronautyce. Ja na przykład mam podstawy, poszlaki ku temu, żeby twierdzić, że coś tam jednak było, a ktoś mówi nie, nie było. I ja tego nie muszę udowadniać, to ty udowodnij, że było. Tak naprawdę w logice nie ma takiego prawa. W logice formalnej nie ma takiego prawa, że negacji się nie udowadnia. To jest mit internetowy i jeśli Państwo nie wierzycie, no to cóż, inaczej niż przez to, żeby troszeczkę logikę zgłębić, inaczej się nie da. Natomiast brak dowodu to tak naprawdę nie jest nic innego jak pewna informacja o stanie naszej wiedzy, a nie o stanie naszej rzeczywistości. Jeśli chodzi o prehistorię, to ten problem jest tak naprawdę spotęgowany, ponieważ z dawnych artefaktów, z tych dawnych czasów zachowało się bardzo niewiele tych przedmiotów materialnych. Dlatego tak trudno pewne rzeczy jest udowodnić. Skazani jesteśmy niejako na łączenie kropek, na mówienie, zadawanie pytań, a dlaczego tak, skoro można również patrzeć na to inaczej. I tu zderzymy się z nauką, która będzie reinterpretowała i mówiła: nie, nie, mylicie się, to, że na przykład mamy puma punku, to wszystko normalne, tak kiedyś się budowało. Ale przecież nigdy, nigdzie czegoś takiego nie spotkaliśmy, jak te budowle, a właściwie resztki budowli z puma punku.
Nauka powie, no i co z tego? Ale to na pewno nie było z kosmosu. Skąd ta pewność? Nie wiem. W ogóle nauka często upraszcza tę różnicę, którą wymieniłeś na początku. Ten brak danych traktuje jako brak zjawiska. No więc powiedzmy sobie to szczerze, tak nie jest. Brak dowodów nie jest dowodem braku i warto, naprawdę warto o tym pamiętać, bo czasami nauka, jakby odwracając tę logikę, stara się nam wmówić, że czegoś nie ma, no bo nie mamy twardych dowodów. Poszlaki, proszę Państwa, nas po prostu nie interesują. Mhm. Czy gdyby w ogóle istniały ślady zaawansowanej cywilizacji sprzed kilku tysięcy lat, to jak ci się wydaje, czy współczesna nauka potrafiłaby je w ogóle rozpoznać? Nie wiem, to znaczy zakładam, że mogłaby rozpoznać, ale niekoniecznie, bo my wszyscy, my ludzie współcześni, mamy taką, moim zdaniem, naturalną tendencję, że jesteśmy bliscy takich oto założeń, że pewne określone formy technologii są ściśle związane z budową cywilizacji. Na przykład metalurgia, infrastruktura, miasta chociażby, pismo, że to jest wyznacznik powstawania cywilizacji. A tymczasem warto dopuścić myśl, że inna technologia zbudowana na zupełnie innych założeniach, no na przykład biologicznych, mogłaby być dla nas, współczesnych, niewidzialna. A jeśli to byłaby w ogóle technologia jakaś oparta o biologię, albo na przykład biodegradowalna, na innych zasadach fizycznych oparta, no to w ogóle mielibyśmy potężne problemy. My tak naprawdę potrafimy dobrze rozpoznać to, czego się spodziewamy. A Mhm. jeśli uważamy, że w jakichś ruinach znajdziemy na przykład maszynę, która będzie miała koła zębate i na przykład, ja wiem, obwody scalone, to my ją rozpoznamy. A jeśli to będzie maszyna oparta o zupełnie inną technologię, to możemy czegoś takiego nie rozpoznać. I myślę, że to jest klasyczny wręcz problem percepcji oraz interpretacji danych, bo może się tak zdarzyć, że my czasami będziemy bardzo blisko jakiejś tajemnicy, a po prostu nie będziemy w stanie jej rozpoznać. To, co mówię, oczywiście jest pewnym skrajnym przypadkiem. Myślę, że raczej gdzieś po środku się można spotkać. W każdym razie to tak jak, proszę Państwa, z tym, że kiedyś szukano tylko życia opartego na wodzie. Dzisiaj coraz częściej ci astrobiolodzy i w ogóle ci ludzie, którzy szukają potencjalnego życia w kosmosie, coraz częściej mówią o tym, że woda to nie jest jedyny rozpuszczalnik życia, to nie jest jedyne medium, którego należałoby szukać. Mhm. Na ile nasze interpretacje przeszłości są filtrowane przez współczesne rozumienie technologii, przez współczesne rozumienie inteligencji, czy w ogóle rozwoju cywilizacji, jak ci się wydaje? Trochę zahaczamy o poprzednie pytanie. Powiem tak, że postęp liniowy, taki liniowy, cywilizacyjny postęp, my traktujemy tak trochę z takim domyślnym założeniem, y, patrzymy przez pryzmat naszej nowoczesnej kultury, naszej nowoczesnej, w miarę nowoczesnej cywilizacji. Trudno jest zacząć nam myśleć o cywilizacjach, które nazwałbym alternatywnymi.
takich cywilizacjach, które byłyby nietechnologiczne albo nie w taki sposób technologiczne, w jaki my jesteśmy technologiczni. Nie w sensie industrialnym. Byłyby zaawansowane inaczej. No to my byśmy mieli z tym wielkie problemy. To jest taki nasz filtr kulturowy, bo przecież nie naukowy. My sobie często tego nie uświadamiamy, ale ten filtr jest cały czas obecny i kiedy tak ni stąd, ni zowąd będziemy zaskoczeni, to pierwsze, czego będziemy szukać, o czym będziemy myśleć, to jakieś takie przejawy dawnych cywilizacji, które przypominają to, co my tworzymy aktualnie. A tak wcale nie musi być. Mhm. Czy w ogóle rozwój badań nad UAP albo nad UFO i astrobiologią zmienia klimat naukowy na tyle, by jakieś podobne hipotezy zaczęto traktować poważniej, czy nie? Ja tutaj jestem optymistą, ale niepoprawnym optymistą. Uważam, że już dzisiaj z racji pewnego nacisku, na przykład w Stanach Zjednoczonych przez Kongres, y, łapy zaczynają być badane ostrożnie, fragmentarycznie, ale jednak zaczynają być badane w sposób instytucjonalny. Co więcej, badane są przez różne gremia, tylko jest jeden problem. My tak do końca nie wiemy, ile z tych badań, wyników tych badań jest ujawnianych szerokiemu gremium, czyli po prostu społeczeństwu. Nie wiemy tego i tak naprawdę nauka nie wyciąga, jak na razie, przynajmniej oficjalnie, wniosków o charakterze ontologicznym. Czyli naprawdę nie wiemy, co to za byty tutaj przylatują, jakie są wnioski nauki. I mówiłem już o astrobiologii. No to normalizuje się wśród nas ludzi myśl o inteligencjach pozaziemskich. Jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy się pytało o życie pozaziemskie, no to naukowcy zaczynali kluczyć z jednej strony, z drugiej strony, z dziesiątej strony, wicie, rozumicie i tak dalej. Dzisiaj, w dobie masowych odkryć egzoplanet, już tak nauka nie działa. Więc coś się zmienia powoli w paradygmacie, żeby być ścisłym. I patrzy się na kosmos troszeczkę inaczej. Mm, To myślę jest w jakiś sposób obiecujące. To jest tak naprawdę troszeczkę zmiana klimatu w środowisku naukowym na razie. Jeszcze nie paradygmatu, ale myślę, że bym tak miał bardzo obrazowo powiedzieć, to na razie ktoś otworzył klamkę okienną i lekko okno uchylił. Zanim je otworzy, czyli zmieni się paradygmat, to minie jeszcze trochę czasu, ale chcę przynajmniej wierzyć, że to, co się dzieje, zarówno w sferze UFO, UAP, jak i paleoastronautyki, to jest droga, którą podążamy, żeby zmienić paradygmat. Tylko się zrozummy, to nie chodzi o to, że jak się zmieni paradygmat, to wszyscy nagle zakrzykną radośnie hurra, hurra, wiadomo już, że paleoastronautyka nie myliła się, a UFO to jest to, co myśleliśmy, czyli na przykład małe zielone ludziki albo przybysze z innej rzeczywistości. Nie wiem, jak będzie, bo jeśli bym tak zakładał, jak mówiłem przed chwilą, to znaczy, że znowu bardziej bym wierzył niż wiedział, a nauka jednak troszeczkę inaczej się posługuje swoimi narzędziami i dobre jest moim zdaniem to, że pojawił się klimat, że nauka będzie chciała chociażby to zjawisko, jedno, drugie, UFO, UAP, czy też paleoastronautykę, zechce zacząć badać. To i tak będzie z punktu widzenia nauki ogromny postęp. Warto sobie z tego zdać sprawę, bo jak na razie nauka głównie wydyma policzki i mówi sobie, to w ogóle nas nie interesuje, bo to w ogóle jest nienaukowe. Dziwne, ale niestety prawdziwe. Jasne. Czy nauka, Twoim zdaniem, powinna badać takie hipotezy nawet wtedy, kiedy one są skrajnie mało prawdopodobne?
ale potencjalnie przełomowe, czy też powinna sobie to odpuścić? Nie no, cały czas mam nadzieję, że nauka zacznie to badać, ale znowu, żebyśmy nie szli w hura optymizm. Ja spodziewam się po nauce, że jak zacznie badać zjawiska takie jak UFO, UAP, czy wszystkie zjawiska związane z paleoastronautyką, to zacznie to nauka robić pod rygorem metodologicznym. To naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy w coś uwierzyli, tylko żeby nauka zaczęła testować pewne tematy. No, z pewną przesadą można powiedzieć, że historia nauki tak naprawdę jest pełna cudzysłów absurdów, które z czasem okazały się prawdziwe. Więc może jak dzisiaj mówią, że UFO to jest absurd, no to no to może to jest dobry znak, że z czasem to się może okazać czymś prawdziwym. A żeby nie być gołosłownym, z takich przykładów, mówiono kiedyś, że teoria dryfujących kontynentów to jest bzdura absolutna. Co więcej, wcześniej mówiono, że meteoryty, czyli kamienie spadające z nieba, to absolutna bzdura, bo jakżeż z nieba mogą spadać kamienie? No i co? I bardzo wiele się od tamtego czasu zmieniło. To jest rodzaj ryzyka, które ponosi nauka, ale bardzo dobrze, że je ponosi. To ryzyko jest obopólne, bo może nauka, badając bardzo szczegółowo, znajdzie wyjaśnienia dla takich różnych alternatywnych teorii, dziwnych teorii, czy też takich teorii, które uznawała za dziwne, znajdzie wyjaśnienie, tylko z kolei miłośnikom na przykład paleoastronautyki, czy na przykład UFO UAP, te wyjaśnienia znalezione przez naukę, kiedy ona naprawdę zacznie te zagadnienia badać, one się też mogą po prostu nie spodobać. I na zakończenie już mam tylko takie pytanie pro forma. Jak ci się wydaje, co byłoby większym zagrożeniem dla nauki? Odkrycie, że ludzkość nie była sama w prehistorii, czy odkrycie, że nigdy nie odważyliśmy się tego sprawdzić? Moim zdaniem odpowiedź, przynajmniej na początku, jest oczywista, bo to zaniechanie, z którym mamy do czynienia w przypadku nauki, jest oczywiste. I myślę, że za jakiś czas ktoś może zacząć pukać się w głowę, mówić sobie, jak to? Naukowcy nie chcieli sprawdzić czegoś, co, co niejako samo się wysuwało na pierwszy plan i niemal krzyczało: badajcie nas, badajcie. I oni nie chcieli tego zbadać. To troszeczkę taka sytuacja, ale przez bardzo daleką analogię, jak kiedyś mówiono, ale po co mamy badać to, czy Ziemia leży w centrum wszechświata, a obiega ją Słońce, czy też Słońce leży w centrum wszechświata, ówczesnego przynajmniej, a obiega to Słońce Ziemia. Myślę, że oczywiste jak jest. Po co będziemy to badać? No a później okazało się to, co się okazało, i myślę, że przez jakiś czas nauka miała kaca, nie wiem, moralnego, a w każdym razie kaca zaniechania. I myślę, że z bardzo podobną sytuacją no, mamy do czynienia w tej chwili, kiedy nauka odmawia zainteresowania się jakimiś zagadnieniami. To tak naprawdę jest moim zdaniem lęk przed zadaniem pytania. A taki lęk przed zadaniem pytania to w gruncie rzeczy nic innego jak doprowadzanie nauki do stagnacji. Taka intelektualna asekuracja to jest moim zdaniem coś, co naukę
no może przesadzam, zabija, ale czyni ją mało atrakcyjną, bo kiedy ciekawość świata, a na tym ufundowana jest nauka w ogóle, jeszcze zanim w ogóle powstała instytucjonalna nauka, to filozofia, z której zrodziła się nauka, wzięła się z ciekawości świata, z prób wyjaśnienia świata, opisania tego świata. No i kiedy ciekawość świata zostaje zastąpiona procedurą naukową, ale w tym złym pojęciu, czyli procedurą, my się tym nie zajmujemy, bo to nie jest teoria. Dzisiaj być może tak, dzisiaj być może nie da się postawić hipotezy i sfalsyfikować hipotezy, ale też, i to warto podkreślić, bo bardzo często pojawia się takie zdanie, że jeśli czegoś nie można sfalsyfikować, bo tym zajmuje się nauka, to nie ma co w ogóle stawiać takiego zagadnienia. No to ja się odwołam do tego, co już padło, że brak dowodu nie jest dowodem braku. I mówienie, że o czymś nie będziemy rozmawiać, ponieważ, ponieważ nie mamy namacalnych dowodów, nie będziemy stawiać pytań, nie będziemy stawiać hipotez badawczych, to jest chyba jednak, to jest chyba jednak ślepy zaułek. Dzięki ogromne. My ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Co na ten temat myślicie? Zostawcie ślad w komentarzu. Ja zachęcam bardzo serdecznie, żeby pojawić się na kanale u Marka. Tutaj oczywiście niżej ja wziąłem, zamieściłem jego ikonkę. Bardzo łatwo będzie przejść na jego kanał. Ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Zadawajcie też pytania. Może chcecie, żeby jakieś tematy poruszyć. Chętnie postaramy się je poruszyć. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Ci, Marku, za dzisiejsze spotkanie i do następnego razu. Pozdrawiamy.